Cześć, dzień dobry. Witajcie u nas na kanale. Ja jestem Tomek. Mój znak to Paweł Adam Trójka Tadeusz Adam, a po tamtej stronie Maciek, SP9 Maria, Roman Natalia. i Cześć. dzisiaj porozmawiamy sobie po raz drugi, bo za pierwszym razem nie włączyłem nagrywania. Porozmawiamy sobie o firmie Iesu, a w zasadzie o nowym TRX-ie od Iesu FTX 1. Bardzo ładnie się nazywa. Nazywa się bardzo fajnie. Maćku, ja nie ukrywam, że ja mam z tym urządzeniem trochę problem. Ono wygląda na tych wszystkich materiałach reklamowych bardzo fajnie. Na filmikach z targów wygląda przecudownie. Opisy są bardzo, bardzo sympatyczne, natomiast cena, która została zaproponowana, którą żeśmy zobaczyli na przykład w Vimo, czy na przykład w Funkshopie, czy na przykład w hamradio.nl. No panie kolego, zwala. 1800 za główkę, 2,5 za komplet z wzmacniaczem 100-watowym. Nie wiem, czy to jest cena również z tunelem, który do tego jest przewidziany. I nie wiem, ile kosztują pozostałe elementy, ale pewnie masz to gdzieś na jakiejś karteczce zapisane. Karteczkę mam dużo różnych, Maćku, danych, natomiast akurat informacji o tunerze, poza tym, który jest opcjonalnie do dokupienia do samego panelu, tak, do mordki, to nie znalazłem, czy tam będzie opcja, żebyś najpierw zapiął do panelu skrzynkę, a dopiero potem dopiął całą resztę. No nie, to absurdalne, bo skrzynka, którą dopinasz do panelu, wszystko co zrobi, to ci dopasuje i tak idealnie dopasowaną wyjście głowy do wzmacniacza. Czyli Więc co, nie ma nie w wiem, linii opcjonalnego nie tunela wiem. 100-watowego. Nie wiem, czy nie jest zaimplementowany do tej skrzynki, która jest ze wzmacniaczem, bo tej informacji nie znalazłem. Natomiast co by tam nie było, słuchaj, no to umówmy się, że te wszystkie małe urządzenia, no skrzynki wbudowanej zazwyczaj też nie mają, poza tam jakimś Xiegu, ale ja chińszczyzny w tej cenie nie rozpatrywałem, nie brałem pod uwagę, tak? Skupiałem się cały czas jednak na tym przedziale cenowym 1000 do 1500 euro, no to tam urządzenia skrzynki nie posiadają, tak? No, wiesz, wydaje się, że odpowiednikiem jedynki jest ICOM 705 i on kosztuje 1450 w tej chwili euro w Funkshopie. To jest ta oferta, którą ja tutaj szukałem najbliżej swojej lokalizacji. No to są 300 euro taniej za urządzenie, które jest mniejsze, lżejsze, ma tą samą rozpiętość, ten sam zakres pracy nadajnika. I jeśli mam być zupełnie szczery, z pozycji fana firmy Iesu, uważam, że część rozwiązań w menu, takiej łatwości poruszania się po troszkę rzadziej używanych funkcjach, ICOM jest lepiej pomyślany. No to tutaj ta różnica w cenie jest trochę przerażająca. Wiesz, ja zawsze jak porównywałem ceny, pamiętasz, odpowiedniki ICOM-owskie u Jezusa zazwyczaj były kilka stówek tańsze. No były.
I tu dochodzimy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, bo nie będziemy ukrywać, zresztą Tomek już powiedział, że myśmy tą rozmowę przeprowadzili. Obgadaliśmy to radio i okazało się, że nie mamy co wam pokazać, więc musimy Bo to w nagrać momencie, po raz jak żeśmy się pożegnali i chciałem wyłączyć nagranie, to okazało się, że wcale go nie uruchomiłem. dzięki czemu nie musiałeś go wyłączać. To też jest całkiem dobre rozwiązanie. Kilka klików mniej. W każdym razie mamy sytuację, w której jest radio i obaj nie wiemy, dla kogo jest to radio i po co ono jest. Yy, Dlatego, że wyskoczyło sceną, powiedzmy, że do grupy wyżej, a nie jestem do końca przekonany, czy powinno się tam znaleźć. Czy ono po prostu nie powinno stać na półce koło 705 i się do niej uśmiechać. Ja oczywiście przeglądając internet, jedną z moich ulubionych stron, QRPer, znalazłem krótkie rozważania na ten temat i tu mam takie 3 punkty wypisane pod tytułem Key Takeaways. Co wydaje się wczesnym recenzentom za rzeczy najważniejsze i kluczowe. Po pierwsze, podwójny odbiornik dla full duplexu. Po drugie, zasilanie z USB-C. Po trzecie, ładny obrazek z przodu, który w 3D pokazuje nam, co się dzieje na paśmie. I właściwie to chyba tyle. Takich cech, które mnie no może nie zaskoczyły i tu się Tomka spytam, bo ty masz 818, to wiesz lepiej. Oni piszą, że to radio powinno na SSD chodzić 8 do 10 godzin z baterii. No to jest kwestia Co tego, pan jaka jest bateria. Wiesz co, akurat 818 jest urządzeniem prądożerczym. Ja nawet porównując to z tą AliExpressową odmianą Monki, czyli tego Aha, urządzenia M0 NKI, tak? NKA, przepraszam. No to różnica na stand-by'u w poborze prądu jest bodajże 0,2 ampera na godzinę, więc tam no robi różnicę. Więc wiesz, biorąc pod uwagę, że tu jest SDR i większość czasu jednak nasłuchujesz, a nie nadajesz, to teoretycznie jest to możliwe. Natomiast, Tomek, tu jest natomiast, ja 300 się, mAh. natomiast ja się odniosę do jednej rzeczy, bo powiedziałeś o podwójnym odbiorniku i tak dalej. Ja jestem w tej chwili na stronie Ham Radio Outlet u Amerykanów. Jest opis do tego urządzenia i tu jest informacja faktycznie, że True Dual Band Operation including C4 FM i tak dalej. Są wymienione wszystkie opcje HF, UHF, VHF, UHF, UHF, VHF, VHF, a na samym końcu jest podana informacja HF is not available. No. I To dwie rzeczy. Z jedną wrócę tylko do poprzedniego zdania, żebyśmy nie musieli do tego wracać. Pobór mocy 300 mA przy odbiorze i 3 ampery przy nadawaniu. to dużo. To jest. Ale to jest pytanie, jest jaką baterię tam zaproponowali. Tam z tego co pamiętam jest 5 z kawałkiem, 5,5 tysiąca, 5700, coś takiego. coś takiego. No to jak idziesz i w większości słuchasz, a nie wołasz w trybie FT8, to do ogarnięcia, jak sądzę. No 2 godziny ciągłego nadawania, powiedzmy. No może niekoniecznie 2, ale powiedzmy, że 2 godziny ciągłego nadawania można by mieć. No i zasilanie z USB-C, w związku z czym możesz dużego powerbanka podpiąć
i go popędzić. To No jest ale fajne, nie każdy lubi sobie montować jakieś rzeczy i je wtykać do radia, tak. bo się boi, że mu się, nie wiem, zepsuje, spali, coś nie wyjdzie i nie siądzie. No okej. I to tylko tyle tytułem tego zasilania, o tym mówiliśmy, Znaczy chcesz a powiedzieć, przejdźmy do tego, że to tyle pozytywów, tak? i jeszcze nie wiem, zobaczymy. Przejdźmy do tego, o czym mówiłeś, że HF jest niemożliwe. No i tu zostaje nam pytanie, po co nam w ogóle drugi odbiornik? Jasne, full duplex satelity, fajna sprawa. Jeżeli to tak działa, to jak ktoś lubi satelity, to może. I może to jest radio dla niego. Może umówmy się, że będziemy mówić o tym, że to jest radio dla tych, którzy lubią satelity. No, Ale na polu. na polu. Idziesz na łąkę, stawiasz antenę, niesiesz na plecach sobie ten podgłośnik. No to chyba, że na polu. Znaczy, No, oczywiście mówimy o tych, którzy chcą tam używać tych, znaczy chcą robić łączności przez satelity oferujące SSB. No bo no. do FM-u to ręczniak wystarczy, tak? Ale wiesz, Maciek, no bo jak mamy postawić na satelity coś w domu, tak? No bo teraz tak, są te dwie opcje, tak? Jest ten Field i jest ta Optima, tak? Optima z tym opcjonalnym wzmacniaczem dodatkowym 100-watowym, 50 tam z tego co pamiętam na UKF-ie. No to wiesz, no, tego małego radia nie potraktujesz jako swoje pierwsze urządzenie, tak? Jako pierwsze urządzenie. Jeżeli dużo faktycznie biegasz w terenie, to może być jakaś oferta dla osób, które sobie postawią coś, co daje opcję takiego swobodnego poruszania się na UKF-ie między emisjami, między satelitami, za PRS-em i tak dalej. Natomiast no to jest 2300 euro za tą wersję Optima. 2400 z Aż kawałkiem? popatrzę, bo mam. Wiesz co, dobra, najtańsza oferta w Funkshopie jest 2200. Okej, Znaczy tanie radio. to, co mi się znalazło, tak? Natomiast ICOM 9700, czyli taki z prawdziwego zdarzenia transceiver na UKF na 2,70 i na 23 cm, w tym samym Funkshopie kosztuje 1950. Ale tam masz radio z prawdziwego zdarzenia przeznaczone do UKF-u. No tak, ale wiesz, to jest radio wyłącznie na UKF, a tu masz radio, gdzie masz IKF i UKF. Ale wiesz jak jest. No wiem. Zazwyczaj masz już jakieś urządzenie, które działa ci na fale krótkie. Tu mówimy o urządzeniu, które pewnie będzie kolejnym, drugim, może trzecim, dla niektórych może No czwartym urządzeniem. jeżeli to jest urządzenie, które się bierze na łąkę, od tego wyjdźmy, bo to jest takie małe, przenośne coś, co możesz sobie zabrać. To znam tańszą opcję. To znamy opcję, która jest prawie trzykrotnie tańsza. I też dostaniemy 6 watów i też będziemy zadowoleni, bo 817 i 818 to są całkiem dobre radia. No dobrze, ale tutaj, A tutaj jeżeli Maciek, chcemy, nie, przepraszam, tu muszę ci przerwać, bo uczciwie trzeba powiedzieć, tego urządzenia nie ma już w ofercie. I okej, faktycznie, no mamy 705. mamy 705, która w Funkshopie kosztuje, niech spojrzę na swoją ściągawkę, 1450 euro. I w przeciwieństwie do FTX-a 1 ma fabrycznie zamontowany GPS i fabrycznie zamontowanego Bluetootha. I po tym Bluetoothie, jeśli dobrze pamiętam, to co widziałem u Adriana SQ5AMA w jego materiale, to tam jest po Bluetoothie jest i sterowanie katem I audio. i audio.
co rozwiązuje ci całą masę problemów z używaniem programów logujących, sterujących, programów do emisji cyfrowych, etc. To tutaj tego nie ma? Szok i niedowierzanie. No, wiesz co, Nieprawdopodobne. Przypadek? widziałem cennik, który gdzieś tam wypłynął. No i się okazuje, że te dwa podzespoły są opcją, za którą trzeba kilka euro-dolarów zapłacić. No i wiesz, i nie przeskoczysz tego. Pamiętasz, jeszcze kiedyś mówiono EQ. Tak, czekaj, bo próbuję znaleźć, bo ja to oczywiście sobie pozrzucałem jakieś tam, wiesz, materiały, bo dzisiaj wyjątkowo jestem przygotowany do materiału, w przeciwieństwie do jednego To z, szukaj, ja wam coś pokażę. W do tym czasie, jednego z jak ty będziesz poprzednich, sobie tak. szukał, Tomku, to ja coś kolegom pokażę fajnego. I jeszcze powiedz, że podłączyłeś do prądu, żeby się świeciło. Specjalnie podłączyłem do prądu, żeby się świeciło. Kurczę, ale wiesz co, To jest, moi drodzy, całkiem prawdziwy HitKit, KitKit. no coś pięknego. Bez ściemy, świeci w oryginale w takim kolorze, w jakim świecić powinien. Gałka się kręci i po prostu rewelacja absolutna. No panie kolego, zazdraszczam. Czeka na moment, w którym go podstroję, bo ze względu na lata troszeczkę uciekły generatory, ale cały czas działa i cały czas odbiera. Słuchaj, No tak, żeby było. jestem A z gotowy. tym- No właśnie, i o to właśnie nam chodziło. To KitKit wraca na półeczkę. Kogo nie upuść, słuchaj, bo się krzywda by wydarzyła przeokrutna. Jezu, zapłakałbym się, chłopie. Tak wiem, próbuję znaleźć tego GPS-a, bo gdzieś mi uciekł, ale Bluetooth unit nowy BU6 to jest koszt 60 dolarów, panie kolego. Jest antena do GPS-a 80 dolarów. Ale to jest antena do GPS-a, czy cały moduł No, GPS-a? Podejrzewam, że to jest razem z modułem, tylko tak może być opisane. Więc mówimy o dwóch rzeczach, które kosztują 140 euro kolejne. Dolarów, przepraszam, czyli jakieś tam 120-130 euro za obie rzeczy, tak? No, zaczyna puchnąć, nie? Zaczyna puchnąć. Fajnie to jest. I wiesz, ja nie wiem, ja naprawdę nie mam pomysłu, do kogo to urządzenie jest skierowane. Chyba że jest skierowane, że to ma być. Maciek, umówmy się, że w tym przedziale cenowym nie ma konkurencji. Po prostu w tym przedziale cenowym nie ma konkurencji. Masz urządzenia od 1000 Dobrze. plus minus do 1500 euro. Mówimy o urządzeniach na fale krótkie. Masz 9700, który kosztuje troszkę więcej, ale to już jest dedykowany do innego odbiorcy. I masz urządzenia, które są mocno rozbudowane, bardzo zaawansowane, z całą gałkologią typu, nie wiem, FTDX 101, który kosztuje 3200, 3300 euro. No dobra, ale w tym momencie mamy sytuację taką, że to radio umieściło nam się w tej klasie cenowej, dlatego że się tam umieściło, a nie dlatego, że I jest takie wszystko wskazuje na zapotrzebowanie. to, że powinno tyle kosztować, nie? Tu jest ten problem. Na ile ono w rzeczywistości jest tyle warte, nawet porównując z innymi, bo zawsze musimy mieć jakiś punkt odniesienia. A my nie znamy precyzyjnych parametrów. My znamy jakieś deklaracje producenta, jakieś opowieści o tym, co ktoś przeczytał gdzieś w jakimś biuletynie jezusowskim i zgadujemy.
A tak naprawdę to nam wyjdzie w praniu, jak ktoś z labu ARRL-u weźmie to radio na tapet, przegwizda go generatorami, sprawdzi jak tam jest z odpornością na skrośną, jak tam jest w rzeczywistości z czułością, jak wyglądają wszystkie podstawowe parametry, które tam są badane, bo no to jest standard. Praktycznie każde poważne radio, które zostało od kilkudziesięciu lat wyprodukowane na świecie, zostało przebadane według tej samej lub mocno zbliżonej metodologii. I wtedy dostaniemy jakieś porównania. Bo pojawiają się rzeczy zaskakujące. Ja cały czas jestem pod wrażeniem, wiesz, badań, które tam były robione, gdzie nagle okazuje się, że ICOM 735 ma jeden z najlepszych odbiorników na świecie w kategorii odbiorników klasycznych i tyle. I I ja, możemy sobie I ja w to wierzę i do dzisiaj żałuję, że go sprzedałem. E, A725 ma bardzo słabe parametry, A761 ma dobre, A765 ma gorsze, A781 jest świetny, A775 jeszcze fajniejszy. I dopóki ktoś tego nie zmierzy, to my w rzeczywistości nie będziemy wiedzieli, w jakiej klasie to radio się mieści. Na razie możemy je rozpatrywać w kategoriach transceiverów, które ze względu na swój wygląd zewnętrzny strasznie fajnie pasują do 710 nie, i okej, do twojej Maciek, dziesiątki i tyle. Jak Maćku, ktoś chce mieć komplet, to sobie go postawi. Maćku, Mówisz. ty masz bardzo dużo racji. Ja się zgadzam w pełnej rozciągłości z tym, co powiedziałeś, tylko że Mieliśmy się kłócić. nie, znaczy już się kłócimy. 90% kupujących kupuje oczami. Różnice, które są podane, albo ich nie rozumie, albo są dla nich tak nieistotne, bo kupują portfelem i oczami, że i tak wybiorą to, na co ich stać. Po prostu. I wiesz, Albo to, co im pasuje do poprzedniego albo radia, to, co które im już stoi. pasuje, albo to, co lubią, wiesz. Ja dzisiaj Tak. mówię to z perspektywy osoby, która jest od 15 lat, wiesz, Jezusowa. Ja mam, nie wiem, trzecie czy czwarte urządzenie Jesu u siebie na półce, jeżeli chodzi o fale krótkie, 15 urządzenie, jeżeli chodzi o UKF-kę. Wyjątkiem jest coś, czego się jeszcze długo nie pozbędę jako fan APRS-u. Natomiast wiesz, Maciek, no, wiesz, patrzę na tą cenę i szukam jakiegoś targetu i go po prostu nie widzę, bo w każdej dziedzinie, gdzie byśmy nie spojrzeli, czy są to miłośnicy wyjścia na, wiesz, QRP w pole, czy są to miłośnicy satelit, czy chcemy postawić jakieś urządzenie, które daje nam możliwości, nie wiem, pracy Fusion na przykład, tak w pełnym zakresie, no to mamy dużo tańsze alternatywy, tak? Mamy FT991, które w dalszym ciągu można kupić, tak? Które daje Fusion 100 W Dokładnie. na krótkich, etc. Małe urządzenie, gdzie chcę wrzucić cały ten no to, co wszystko tam siedzi, tak uciekło mi słowo. Chcemy tylko mordkę sobie zostawić na stole, no to w dalszym ciągu możemy kupić ICOMA 7100, Tak. który zapewnia nam dokładnie tą samą rozpiętość, tak? To jest UKF 2,70, 4 metry, bez potrzeby zmiany regionu. Tak, i to są fale krótkie. Okej, ktoś może powiedzieć, że tam w ICOMie to tam niby mocy nie było, bo tamto, ale jest alternatywa. No ale miała być. No to, że nie było, to znaczy, że komuś nie wyszło. I wiesz, i to jest alternatywa, która kosztuje, no dzisiaj w Funkshopie można za 1400 euro tego 100-watowego ICOMA 7100 nabyć, tak? FT991 Alpha kosztuje 1300 euro. No.
i w dalszym ciągu masz to, co ci proponuje nowy wypust poza pełnym dupleksem odbiornikowym, tak, na UKF-ie. Bo jeżeli prawdą jest to, co napisali na Ham Radio Outlet, że tam dwa odbiorniki jednocześnie na falach krótkich nie pracują, to ja w ogóle nie widzę sensu. No i teraz będzie problem, bo nie wiem, czy się będę powtarzał, czy się nie będę powtarzał. Czy mówiliśmy to już poprzednio, czy mówiliśmy już o tym teraz za drugim razem. Mm, Że ten drugi odbiornik na krótkich, y, przynajmniej dla mnie, dla takiego klasycznego krótkofalowca, on jest ważny, jeżeli pracuję na przykład w zawodach. Ale jeżeli mam mieć 6 watów, pójść na łąkę i pracować w zawodach, to nie potrzebuję drugiego odbiornika. Bo z 6 watami to ja nie poszaleję na dwóch odbiornikach, to trzeba naprawdę No dobrze, ale możesz pojechać na działkę. Maciek, możesz pojechać na działkę, tydzień na działce. wystartować na działce z zawodów, tam gdzie jest cicho, bez zakłóceń. I teraz wyobraź sobie, że tutaj pracujesz na falach krótkich w zawodach, na jednym odbiorniku, tak jak zazwyczaj, no bo znakomita większość uczestników tych zawodów ma urządzenia, które pracują tylko na jednym odbiorniku, mówmy się. A na drugim odbiorniku masz APRS. A co to pip jest? I już nie musisz zabierać radia UKF-owego za PRS-em, tylko tu już masz. I to działa. Nie no, To jest robimy naprawdę- sobie troszkę żartów, troszkę żartów, ale ja nie widzę. Nie, ja nie żartuję, wiesz, ja jestem takim bardzo starym staruszkiem, mocno klasycznym i ja lubię, jak mam dużo radii. Lubię. Ja lubię mieć małą UKF-kę, taki, nie wiem, jest VX2 na przykład, której trochę większe od pudełka zapałek, nie? To dwójka taka malutka, nie? Nie wiem, bo ja mam F. Oj, widzisz, to jest dobre. Dwójka i trójka, takie maluszki, kurde, jak paczka. Nie będę pokazywał czego, bo nie wolno. No to ja mam jedynkę, ale z Fusionem i z APRS-em, bo ja jestem, wiesz, No. fanem APRS-u. No to ja lubię mieć w kieszeni takie coś, bo jak pójdę sobie kupić piwo do sklepu, to wtedy też będę wypuszczał te ramki. Przecież nie wezmę dwukilowego radia ze sobą po to, żeby ramki mi wypuszczało. I też z 5 W. A chcę się przejść łąką kilometr, kurde, bo kilometr mam do sklepu z tym piwem. I co? I będę te 2 kilo targał ze sobą? No właśnie. Plus bateria zapewne. Nie, Bo znaczy, chytrość jak znam. wiesz co, nie, to jest chyba, nie chcę oszukiwać, bo akurat tego nie zweryfikowałem, ale to jest chyba łącznie z tą podstawową baterią T1.7, no podczas gdy ICOM z podstawową baterią tak około kilograma, tak, 705. No chociaż tyle. No to Tomek. robi różnicę, Tomek, tak w ramach mojego podejścia do sprzętu. Radio uniwersalne jest fajne. Z założenia ma swoje ograniczenia, musi je mieć. To nie jest tak, żeby nie miało. Małe radio uniwersalne ma jeszcze większe ograniczenia i fajnie jest mieć coś takiego, bo jak człowiek chce gdzieś wyskoczyć i mieć coś małego ze sobą, to ma. Ale jeżeli chodzi o radia, które są troszeczkę większe, czyli na przykład omawiane FTX1 w wersji Optima, czyli 100-watowe, to ja już wolę mieć zwykły transceiver na KF, zwykły transceiver na UKF i tego ręczniaka za PRS-em, który pozwoli mi na to, żebym się do sklepu po ziemniaki przeszedł. Znaczy, wiesz, ja rozumiem. Ale to jest tylko i wyłącznie, przepraszam, dokończę, to jest tylko i wyłącznie moje podejście. Jedyny przypadek, w którym zastanawiałem się nad tym, czy radio, które
czy radio powinno miksować ze sobą KF i UKF, to była sytuacja, jak latały jeszcze ruskie Sputniki, to było tak dawno, że ludzie tak długo nie żyją i one miały downlink na 28 i uplink miały na 144. W związku z czym fajnie było mieć do kupy odbiornik na 28 i nadajnik na dwójkę. Maciek, co by nie Ale o było, tym już, tylko wiesz, ale o tym już nie ale o tym już nikt nie pamięta. tylko wiesz, musimy pamiętać o tym, że jeszcze, nomen omen, musimy pamiętać o tym, że jeszcze chwilę temu była alternatywa, tak? Znaczy, dzisiaj mamy urządzenie, które kosztuje wór pieniędzy, podczas gdy jeszcze chwilę temu było do kupienia urządzenie QRP typu 818, gdzie nam wmówili, że już nie mają części, nikt tego nie kupuje, to się w ogóle nie opłaca, a jeszcze chwilę wcześniej miałeś, wiesz, możliwość kupienia urządzenia typu 857, tak, Foxfango 857, Tak. które oprócz emisji cyfrowych i drugiego odbiornika niczym się nie różniło. Znaczy miało pełny zakres, miało 100 watów, mogłeś z tego zrobić radio QRP. One ważyło tyle co worek granatów, ale gabarytów było stosunkowo niewielkich. Do plecaka można było wrzucić, w pole pójść, na działkę pojechać. Jak ktoś, wiesz, potrzebował, to i z 5 watów porozmawiał, tak? No ale worek granatów to było ile? To ważyło też ze 3 kilo raptem, 2,5 może. No może troszkę więcej. 5,7? 9,7 okej, ale 5,7 chyba nie było aż tak ciężkie. Co ciekawe, 897 było prawdziwym radiem portable, ponieważ No tak. miało opcję do zaimplementowania baterii. Więc można było w pole pojechać. Maciek, nie wiem, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, po jaką cholerę i dla kogo Jesu wypuściło ten model, to urządzenie, to dajcie znać w komentarzach. Może jakieś oświecenie na mnie spłynie. Tomek, 857 ważyło 200. Czyli to było ciężkie radio, biorąc pod uwagę, że to waży, że 40 deko więcej niż proponowany nam FTX 10-watowy przy zewnętrznym zasilaniu. i kilogram więcej niż 705. Może Jezu postanowiło opuścić przyjazne brzegi tanich radii i może tanie radia się skończyły wtedy, kiedy, wiesz, Tildemol, te sprawy. No tylko oprócz ceny to trzeba zaproponować jeszcze coś. Chociażby No właśnie. przyjazne menu, a wiesz, ja z pozycji, tak jak już wcześniej wspominałem, Jezusowca, używając dzisiaj FTDX-a 10, gdzie FTS DX101 ma podobne menu, tak? 710 ma bardzo podobne, zbliżone. Znaczy układ jest w zasadzie ten sam, tam się po prostu różni kilkoma pozycjami i dostępnymi funkcjami. Mhm. Natomiast sam układ jest dokładnie taki sam. W niektórych przypadkach jest bardzo fajny, ale w niektórych przypadkach jest zupełnie nieintuicyjny. Wiesz, oni do dzisiaj jeszcze nie wiem, jakby nowe urządzenie, ale do dzisiaj nie wymyślili, jak zrobić na przykład prosty analizator SWR, tak jak w całej serii ICOM-owskiej, tak, że oprócz tego, że masz coś, co ci mierzy SWR, to ci jeszcze pokazuje wykres, tak, od do. To sobie możesz No, zwizualizować, rozumiem. tak, Możesz sobie na szybko przyciąć antenę w polu. na przykład, więc nie wiem, komu to urządzenie zostało zaproponowane. Pojęcia nie mam. No oczywiście. Długo się zastanawiałem, bo w końcu umówiliśmy się jakiś czas temu na tą rozmowę i przeglądałem sobie parametry tego radia i przeglądałem sobie jego możliwości i opcje i cały czas nie znajduję za te pieniądze klienta docelowego. I to w żadnej wersji. Znaczy, Ani w wersji wiesz, QRP, ani w my wersji QRO. Może my jesteśmy biedni po prostu, Tomek, i podchodzimy do tego tak, że ojej, bo coś kosztuje
1800 euro to już jest dużo. I możemy za to kupić mnóstwo różnych fajnych rzeczy. Tak, możemy zamiast tego kupić nowego e-bike'a. To Tomek. Albo możemy ja. kupić 817, jak zapoluję, to kupię 3 niemocno używane z niedużymi przebiegami. Będzie w tej samej cenie. Co innego. Ja nie mam pomysłu. To jest chyba moment, w którym powinniśmy powiedzieć, że to już. To powiedzmy widzom. Danych, danych porównawczych naprawdę mam sporo i nie znajduję. Nauczyliśmy się, że musimy mieć dużo kartek. One się przydają, my się ich nie wstydzimy. Wiedza nie boli, ale nadal nie wiemy, po co to radio. Więc jeżeli wy wiecie, po co to radio jest, dla kogo ono jest, i jakie są jego szczególne cechy, które powodują, że powinno kosztować tyle, ile kosztuje, a przypominam, że kosztuje około 1800 euro w gołej 6-watowej podstawce i A to oznacza, że w Polsce będzie kosztowało jeszcze więcej. no, ty masz do Wimo bliżej. Ja mam bliżej do Wimo, ale Wimo też jest drogie. Ale wiesz, ja nawet mówię o tutaj u mnie lokalnych sklepach w PA, gdzie najdroższy sklep jest tańszy niż najtańszy sklep w SP. A ja i tak zazwyczaj robię zakupy w Funkshopie albo przeglądam oferty jednego z włoskich sklepów, gdzie ceny są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne. No jestem ciekaw, za ile je przywiozą do Düsseldorfu na targi. Co już Do niedługo. Dortmundu, przepraszam. Co już niedługo, tak? Październik lada chwila. Myśmy byli w Dortmundzie, więc pytanie za ile je przywiozą do Dortmundu. Tam ceny były troszeczkę niższe niż ceny katalogowe, a nawet powiem wyraźnie niższe. Więc to wszystko się okaże. Ale tak jak mówię, dopóki nie pomacamy sami, dopóki nie pomaca ktoś, komu ufamy na tyle, żeby był w stanie coś powiedzieć na serio o parametrach tego radia, to radio dla mnie mieści się w kategorii nie wiem po co. Hej. Maciek, ale jeżeli ty nie wiesz po co, to ja naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo ja jestem tak skonfundowany i tak rozbity tą całą sytuacją, że nie wiem, co powiedzieć. No No tyle. ja też trochę nie wiem, bo jestem przytkany. Może faktycznie stało się tak, że domenę transceiverów tanich zaczynają powoli opanowywać Chińczycy i nie warto się w to pchać. Warto robić rzeczy, które są drogie i przynoszą zyski, bo tych tanich i tak się nie sprzeda. Nie da się ich zrobić tak tanie, jak robi to Chińczyk. Może, nie mam pojęcia. No smutne jest to, że faktycznie znikają nam transceivery, przynajmniej u Jezu w tym momencie, znikają nam transceivery entry level. Może ICOM to zapełni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na Kenwooda nie ma co liczyć, jak znam życie. Znaczy, Kenwood ostatnio chyba ma w planach coś UKF-owego. Ja nie wiem, czy ten jego najnowszy wypust, który oni też jakiś czas temu zaprezentowali, chyba na tych samych targach co Jesu w Japonii, teoretycznie następcę TMA 710. No to w linii KF-owej chyba niczego nie widziałem, ale nie ukrywam, że nie robiłem żadnego poszukiwania głębszego. No to właściwie zostaje nam konkluzja, że obaj nie wiemy, dlaczego, z jakiego powodu i po co jest to radio. Tomek, jeżeli masz inne zdanie, to się ze mną pokłóć i powiedz, że to jest super radio, fajne i można je ładować przez USB. Nie, Maćku, ja nie powiem, że to jest super, wiesz, radio, bo ja tego radia nie miałem okazji pomacać, dotknąć, polizać, czy co tam jeszcze. I po prostu nie wiem, co to urządzenie sobą reprezentuje, oprócz tego, co zostało zaprezentowane w ogólnie dostępnych materiałach, nie? Więc
Nie będzie. Pogadaliśmy sobie o umiejscowieniu tego radia na półce. Znalazło się na tej średniej półce, o której zawsze mówiliśmy, że brakuje tam fajnego radia, które wypełni lukę pomiędzy tymi tanioszkami, a Maciek, czymś tak. takim Maćku, lepszym. tak, tylko jak pamiętasz, my żeśmy rozmawiali wtedy, ja wyraziłem taką opinię, że mi brakuje takiego następcy tej całej linii, całej serii, która była na poziomie FT 950, FTDX 1200, FTDX 3000. Czyli czegoś takiego pośredniego między 450, tym co dzisiaj jest FTDX-em 10, a FTDX-em 101, tak? Czy wcześniej FTDX-em 5000. Czyli między Mhm. tym właśnie entry level i tym, no nie powiem high level, bo wiem, że Jesu miało w swojej ofercie jeszcze lepsze radia niż FTDX-a 5000, tak? Natomiast brakowało takiego urządzenia właśnie typu FTDX 3000 z dwoma, trzema gniazdami antenowymi, z opcją sterowania rotorem po radiu, tak? Z kilkoma jeszcze innymi rzeczami. Tego zwyczajnie brakowało. E, No cóż, I ta no, luka, poza luką cenową, w moim przekonaniu ona nie została wypełniona. dokładnie tak jak mówisz. Według mnie to radio znalazło się na tej półce tylko dlatego, że tak ustawiono jego cenę, natomiast jego parametry źle, nie parametry, bo o parametrach wiemy niewiele. Natomiast jego cechy nie do końca na tej półce pozwalają mu się znaleźć. To No znaczy, i to znaczy i znów, odwołując się do Ham Radio Outlet, w opisie jest, że jest to algorytm i metodologia porównywalna z tym, co jest prezentowane w FTDX 10, jeżeli chodzi o SDR. E, To w dalszym ciągu nie usprawiedliwia ceny, dokładnie. bo to nie jest No nic, i, to nie jest nic nowego. no i jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, porównując to z maluszkami, czyli z 817 i 818, to radio wygląda dosyć delikatnie. Jeżeli ono jest faktycznie takie jak twoja dziesiątka, jeżeli to jest ten rodzaj konstrukcji, ten rodzaj plastiku, taki ekran, To który jest to jest radio dotykowy, biurkowe, delikatny, to jest to radio, no gabinetowe. jednak dla mnie bardziej biurkowe niż łąkowe. To nie jest takie radio, które bezkarnie na ślepo wrzucam w plecak, potem je wyciągam, stawiam, otrzepię z kurzu o nogę i wracam do domu. Mm, trochę nie tak. Trochę nie tak i trochę za drogie, żeby sobie pozwolić na ten poziom ryzyka. Maćku, ale na głębsze rozważania chyba musimy poczekać, aż faktycznie będzie dostępne na półce i będzie można je dotknąć, pomacać, polizać. Ja w tym miejscu postawiłbym kropkę. Jeżeli zgadzacie się albo się nie zgadzacie z tym, co mówimy, dajcie znać w komentarzach. Jak uważacie, dla kogo jest to urządzenie, dla jakiego segmentu, dla jakiego profilu użytkownika i czy to w ogóle ma sens? No szczególnie jeżeli się nie zgadzacie z nami, to znaczy jeżeli wydaje wam się, że znacie tego wymyślonego docelowego klienta. Czy to jest radio dla was, czy to nie jest radio dla was. To komentarze i możemy się trochę pospierać, pokłócić i czegoś wzajemnie dowiedzieć po prostu. A dla nas to będzie materiał do kolejnej rozmowy. Na dzisiaj to tyle. Ja jestem Tomek. Mój znak to Paweł Adam Trójka, Tadeusz Adam. Po tamtej stronie jest Maciek, SP9 Maria, Roman Natalia i tradycyjnie Tomek z Holandii, z Helmond. Ja tym razem wyjątkowo z Gliwic, z SP. Serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy na
następne nasze spotkania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.